Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o ciśnieniu w oponach rowerowych. Jest to bardzo istotna sprawa, to żeby utrzymywać odpowiednie ciśnienie w oponach i nie powinno się robić tak, że sprawdzać to ciśnienie, czy po prostu pompować opony tylko raz w roku po wyjęciu roweru z garażu czy z piwnicy. Więc zacznę od tego, jak sprawdzić, do jakiego ciśnienia powinniśmy pompować oponę. Na brzegu każdej opony, albo prawie każdej opony, powinniśmy znaleźć oznaczenia w dwóch jednostkach, w barach i w PSI, czyli w funtach na cal kwadratowy, zakres ciśnienia, do jakiego powinniśmy pompować oponę. Na oponie, którą teraz Wam pokazuję, tak jak widzicie, mamy od 4 do 6,5 bara i od 65 do 95 PSI. Jak sprawdzić, przy pompowaniu, do jakiego, czy mamy odpowiednie ciśnienie? Więc najlepiej kupić pompkę, która będzie wyposażona w manometr. Ja każdemu polecam kupić sobie pompkę stacjonarną, jest ona wygodniejsza, dużo szybciej się ją pompuje. Przynajmniej, oczywiście, jeżeli pompujemy w domu, nie musimy jej nigdzie na plecach czy w sakwie ze sobą wieźć. Oczywiście warto też mieć pompkę podręczną, akurat ta nie ma manometru, ale jeżeli chcecie mieć tylko jedną pompkę, warto również zadbać o to, aby była ona wyposażona w manometr. Ok, także jak już znamy to minimalne ciśnienie dopuszczalne, maksymalne dopuszczalne ciśnienie, możemy się spokojnie, dowolnie poruszać między tymi dwoma granicami. Wybrać sobie takie ciśnienie, jakie będzie nam odpowiadać. Do jakiego ciśnienia pompować opony? Jakie są wady i zalety? Jeżeli napompujemy, będziemy jeździć z tym minimalnym, zalecanym ciśnieniem. Na pewno zaletą takiego rozwiązania będzie to, że będzie lepsza przyczepność. Opona będzie się lepiej kuleić do podłoża, będzie mniej wrażliwa na nierówności, na kamienie, na wszelkiego rodzaju przeszkody terenowe, podjeżdżanie pod krawężnik. Oczywiście zawsze warto koło podrzucić, ale nawet podjeżdżanie pod jakieś niskie krawężniki będzie dużo wygodniejsze. Są też wady jazdy na niskim ciśnieniu. Mamy o wiele większe opory toczenia. Opona lepiej trzyma się podłoża, ale niestety będziemy musieli wkładać więcej siły po prostu, by rower napędzać. Również istnieje większe ryzyko dobicia opony do obręczy, złapania tak zwanego snake'a, kiedy po prostu przy uderzeniu w przeszkodę opona ściśnie się, po prostu dobije się i przebije. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę z tym maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem, tutaj wady zamieniają się w zalety, zalety zamieniają się w wady i mamy tak, po pierwsze mniejszy opór toczenia, opona będzie się lepiej toczyć, co jest najbardziej odczuwalne na asfalcie. Niestety zmniejszy się również przyczepność, to znowu będzie najbardziej odczuwalne gdzieś w terenie. Opona nie będzie się już tak dobrze trzymać podłoża, będzie się również podbijać gdzieś na przeszkodach, na nierównościach, nie będzie ich tak dobrze wybierać jak po prostu przy jeździe z niskim ciśnieniem. Spadnie również komfort jazdy i będzie również większe ryzyko nie tyle dobicia opony, co bardziej przecięcia. Będzie tam powierzchnia opony bardziej napięta, także wszelkiego rodzaju ostre przedmioty, jest po prostu niedużo większe, ale jednak większe ryzyko, że taką oponę możemy gdzieś przeciąć. I raczej te niższe wartości ciśnienia stosuje się w rowerach górskich do jazdy w terenie, natomiast te wyższe ciśnienia stosujemy najczęściej w rowerach szosowych, gdzie poruszamy się po asfalcie. W pozostałych rowerach warto, tak jak już mówiłem wcześniej, dobrać sobie metodą prób i błędów to optymalne dla siebie ciśnienie. Przy dobieraniu ciśnienia do opon warto również zwrócić uwagę na wagę rowerzysty, na wagę samego roweru, na wagę bagażu, który ze sobą zabieramy. I tutaj też jest prosta zasada. Im wyższa waga, tym wyższe powinno być ciśnienie, do jakiego będziemy pompować opony. Zwłaszcza jeżeli gdzieś pakujemy się na wyjazd, pakujemy się w sakwy, wtedy spokojnie najlepiej trzymać się tego maksymalnego ciśnienia. Jeżeli jeździmy na przykład na tandemie, też warto trzymać się tego raczej wyższego pułapu ciśnień. Jeżeli ktoś znowu waży mniej, jest lekkim zawodnikiem, czy po prostu lekkim rowerzystą, może sobie spokojnie to ciśnienie obniżać, aczkolwiek i tak powiem Wam szczerze, że przy jeździe szosowej i moich doświadczeń wynika, że najprzyjemniej, najlepiej, jeżeli komuś nie przeszkadzają drobne wstrząsy na niewielkich dziurach, to i tak najlepiej pompować do najwyższego ciśnienia, jakie jest tylko możliwe. Z tego znowu, co wiem, to w jeździe górskiej raczej zawodnicy, ci, którzy jeżdżą, preferują pompowanie do jak najniższego ciśnienia, szukają sposobów po prostu i takich opon, które umożliwią jazdę na jak najniższym ciśnieniu, daje to po prostu lepszą przyczepność w terenie. Ok, ostatnia sprawa, jak często sprawdzać ciśnienie w oponach. To nie jest tak, że napompujemy i one właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, raz w roku wystarczy sobie sprawdzić ciśnienie.
Trzeba sprawdzać ciśnienie w oponie regularnie. Im wyższe ciśnienie mamy w oponie, tym szybciej ono ubywa, także w rowerach szosowych warto nawet i co kilka dni, co tydzień sprawdzać, czy jest ciśnienie takie, jakie po prostu potrzebujemy. Na niższych ciśnieniach troszeczkę rzadziej, ale przynajmniej raz w miesiącu dobrze jest sprawdzić, jak to wygląda i jaką teraz metodą to robić. Najlepiej robić to manometrem. Jeżeli nie macie pompki w domu, która ma manometr, to najlepiej kupcie, a jeżeli nie chcecie kupować, można wybrać się również na stację benzynową, chociaż powiem Wam, że rajd po stacjach benzynowych bywa upierdliwy z tego względu, że jedzie się na stację, a to kompresor nie działa, a to nie ma ciśnienia, a to pompuje tylko do 3 barów, no i tak dalej, więc zwłaszcza jeżeli ktoś pompuje do wyższych ciśnień, najlepiej niech się zaopatrzy po prostu w domową, stacjonarną pompkę i tak pompuje i tak sprawdza ciśnienie. I nie polecam wszystkich metod sprawdzania, ugniatania opony, uciskania. Ja wiem, że można, oczywiście, to jest tam metoda na kamień, można w ten sposób ciśnienie sprawdzić, ale ja bym jednak wierzył bardziej manometrowi, zwłaszcza jeżeli macie oponę jakąś terenową i która ma grube ścianki, często może się okazać, że napompujecie ją na przykład do 1 czy 1,5 bara, gdzie na przykład minimum to jest 2,5 przykładowo w tej oponie i może się okazać, że opona już przy 1,5 bara będzie sztywna i będzie wydawało się, że jest napompowana do odpowiedniego ciśnienia, a później podczas jazdy wyjdzie, że opory toczenia są olbrzymie i po prostu nie da się w ten sposób na tej oponie jechać. Ok, teraz Wy jeszcze w komentarzu napiszcie, na jakim ciśnieniu jeździcie, czy tym wyższym, czy tym niższym, jak dobraliście, jak ustaliliście, jakimi kryteriami się kierowaliście, żeby jeździć na takim ciśnieniu, jakim akurat jeździcie. A tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!